Wirusy komputerowe swoją historią sięgają nawet do lat 70. Są to programy zdolne do kopiowania siebie za pomocą modyfikowania innych programów i wkładania tam swojego kodu. Jeżeli to kopiowanie się powiodło, takowy program określa się mianem zainfekowanego. Nazywają się wirusy właśnie poprzez metodę ich działania, która podobna jest do schematu działania biologicznych wirusów. Poprzez lata swojego działania zdążyły wyrządzić masę szkód komputerom i programom na całym świecie. Niektóre duże firmy straciły ważne pliki, a niektóre padły ofiarą rozpowszechnienia tajnych dokumentów. Dzisiaj będę przedstawiać wam iceberg dotyczący wirusów komputerowych. Jeżeli ktoś nie wie, co to format iceberg i o czym ja w ogóle mówię, to pokazuję screena z Quory, gdzie ktoś to dobrze podsumował. Po prostu mamy obrazek góry lodowej dzielony na poszczególne warstwy. Na każdej warstwie zawarte są poszczególne wątki dotyczące tematu, z którego składa się cały iceberg. Na samej górze znajdują się tematy, które nie są aż tak drastyczne lub po prostu są ogólnie znane, lecz idąc w dół tematy stają się coraz bardziej dziwaczne, tajemnicze czy rzadko słyszane. O każdym temacie postaram się mówić szybko i dawać tylko te potrzebne informacje, żeby nie poświęcać jednemu więcej czasu niż drugiemu. Bez zbędnego gadania, przejdźmy do warstwy pierwszej. You are an idiot. Typ wirusa. Czemu mi to tak mówi? You are an idiot. Typ wirusa Trojan. You are an idiot, tłumaczące się na jesteś idiotą, to wirus stworzony w wczesnym roku 2002. Operował on na niektórych systemach operacyjnych Windowsa 9X i Windowsa NT, a pokazywał się na przeglądarkach typu Internet Explorer. Z początku był on stroną pod domeną youareanidiot.org, stworzoną w celu sprankowania kogoś lub obrażenia go. Strona potem została ściągnięta, ale sam wirus zarchiwizowany i przesyłany dalej w internet. Wirus otwierał okno, na którym widniał napis "Jesteś idiotą", 3 uśmiechające się buźki i migające na czarno i biało tło. Jeżeli ktoś chciał zamknąć okno, wirus skutecznie temu zapobiegał, otwierając kolejne 6 okien. Jest on powszechnie znany i wykorzystywany w popkulturze przez muzykę, która towarzyszyła wirusowi, składającą się z powtarzającego się zdania "Jesteś idiotą", śpiewaną przez chórek. Powstało z tego wiele remixów, które są moim zdaniem absolutnym złotem. I love you. Typ wirusa? Computer War. Pomimo jakże miłego wyznania w nazwie, owy wirus zdążył zainfekować ponad 10 milionów komputerów Windows. Został stworzony 4 maja 2000 roku, a sposób jego działania był następujący. Wysyłał e-maila z tematem I love you i załączonym plikiem pod nazwą Love Letter for You. Po kliknięciu w plik, wirus przedostawał się do komputera, podmieniał wszystkie pliki z popularnymi formatami plików na swe kopie, pozbywając wiele osób ich danych. I love you po zainfekowaniu naszego komputera poprzez maila rozsyłał do wszystkich naszych kontaktów wiadomość z treścią "kocham cię" czy "musisz to przeczytać" z załącznikiem swojej kopii. Był to wirus stosujący plik typu VBS, jeżeli to dobrze czytam, który nie był zbyt często widziany i dla normalnego użytkownika komputera w dawnych czasach wydawał się niegroźny. Wirusa stworzył gość zwany De Guzman, który z powodu biedy i nieposiadania wystarczającej liczby pieniędzy, by płacić za dostęp do internetu, stworzył wirusa, który miał kraść hasła innych użytkowników, które on mógłby używać, by logować się na ich konta. W ten sposób nie musiał płacić za korzystanie z serwisów. Tłumaczył się mówiąc, że dostęp do internetu jest prawem człowieka i że tak naprawdę nic nie kradł. Bonzi Buddy. Typ wirusa? Trojan Spyware. Stworzony przez Joe'ego i Jaya Bonzi, pulpitowy asystent męczył Amerykę od 1999 do 2004 roku. Polegał on na technologii Microsoft Agent. Wirus miał aparycję fioletowej małpki zdolnej do mowy, w tym robienia żartów czy dzielenia się ciekawostkami, śpiewu, zarządzania plikami, jak i proszenia o twój adres i numer karty kredytowej w celu przesłania tych danych do twórców. Najlepsze jest to, że internet z początku nienawidził Bonziego z wiadomych powodów, potem o nim zapomniał, a następnie znów pokochał, wykorzystując koncept wirusa w grach czy innych tworach. Dobrym przykładem jest gra Kinitopet, w której miejsce Bonziego zastępuje różowy Axolot, który pomimo bycia opisywanym jako twój nowy internetowy asystent i przyjaciel, bierze twoje personalne dane i zyskuje coraz większą kontrolę nad komputerem. Wiele osób nadal pobiera Bonziego na swych wirtualnych maszynach, by zaspokoić swoją ciekawość i zobaczyć ten dziwaczny fenomen, który torturował starszych użytkowników internetu. Mirai. Typ wirusa Botnet.
Mirai, oprócz bycia japońskim słowem znaczącym przyszłość, to też wirus stworzony przez Anna Senpai, który zamienia podłączone do internetu urządzenia z systemem operacyjnym Linux w zdalnie kontrolowane boty, które potem mogą być używane jako część botneta w atakach na łącza internetowe. Ofiarami wirusa głównie były kamery IP lub routery domowe. Mirai był używany w wielu atakach typu DDoSy. W ogóle przepraszam, jeżeli czytam to... Kurwa, ja nie umiem tego czytać normalnie. DDoSy. O, proszę. Nie umiem. Jestem, kurwa, przynoszący masywne straty. Jednym z nich będący atak odbyty 20 września 2016 roku na stronę internetową Briana Krebsa, który był dziennikarzem poruszający tematy bezpieczeństwa komputerów. Pod koniec listopada 2016 roku około 900 000 routerów uległo awarii poprzez nieudane próby zainfekowania poprzez Mirai, które sprawiły problemy z łączem internetowym dla użytkowników tych urządzeń. Fun fact, nazwa wirusa wzięła się z nazwy serii anime pod tytułem Mirai Nikki, w tłumaczeniu na polski Przyszły Dziennik, czy Dziennik Przyszłości, nie wiem. Memes. Typ wirusa? Trojan. Memes to wirus stworzony na system operacyjny Windows. Nazwa nawiązuje do memów ze względu na humorystyczne działanie wirusa, który miał na celu udawać efekty starych wirusów. Memes został stworzony przez użytkownika zwanego Leurak na potrzeby serii Viewer Made Malware Series, nagrywanej przez Danoct 1. Wirus pokazywał różnorodne wiadomości na ekranie, które albo włączały się jedna po drugiej, albo z lekkim opóźnieniem. Jedna wiadomość otwierała Windowsowy notatnik, na którym pisało: Twój komputer został rozjebany przez Trojan Memes. Twój komputer już się potem nie włączy, dlatego używaj go tak długo jak możesz. Jakakolwiek próba wyłączenia Memes spowoduje natychmiastowe rozwalenie twojego systemu, dlatego nie próbuj tego robić. Nawet najmniejsze poruszenie kursorem zaczynało wyszukiwać w wyszukiwarce google.co.k takie frazy jak usunąć wirusa czy jak zarobić pieniądze. Wirus odpalał też losowe programy Microsoft, takie jak kalkulator czy Command Prompt. Z tych opisów można już śmiało powiedzieć, że wirus definitywnie był stworzony po to, żeby kogoś rozśmieszyć. Twórca wirusa stworzył też bezpieczniejszą i czystszą wersję wirusa zwaną MemesClean, która pozwala tym, którzy zdecydowali się pobrać, mieć pełną kontrolę nad bezpiecznymi wiadomościami wyskakującymi na ekranie i zobaczyć memiczny pokaz z własnej perspektywy. Jezu! Nie. Wywalać mi stąd.